Здравейте! Jestem Sonia, mieszkam w Bułgarii, a to jest moja seria Polka w Bułgarii na kanale Kajmysom. Dzisiaj temat bułgarscy lekarze. Opowiem Wam o moich 3 wizytach u specjalistów, jak znaleźć lekarzy, ile kosztuje taka wizyta, no i w ogóle jak się zapisać na taką wizytę, żeby później móc za nią zapłacić. Ja byłam tutaj u 3 lekarzy, byłam tutaj u ginekologa i to była moja nie pierwsza wizyta. Moją pierwszą wizytą był dentysta. Byłam tutaj u dentysty. To było, kiedy jeszcze były lewy i za wyrwanie ósemki i całe zdjęcie tomograficzne górnej szczęki zapłaciłam wtedy 300 lewa. Jeśli dobrze pamiętam, to było 300 lewa. Dentysta jest Polakiem, więc bardzo się cieszyłam, że jest tu dostępny Polak, który został mi polecony przez jedną parę moich znajomych, mieszane małżeństwo Bułgara i Polki. Bardzo się cieszą, że polecili, bardzo dobry specjalista. Moim zdaniem nawet chyba lepszy niż w Polsce ten dentysta, do którego chodziłam. Wiadomo, no różni są dentyści i tu i tam, ale ten akurat na mnie zrobił fajne wrażenie. Bardzo profesjonalnie, świetnie wyjął tą ósemkę tak, że nawet krew nie leciała i musiał tam specjalnie wytworzyć krwotok, żeby zrobił się odpowiednio tam skrzep i tak dalej. Więc generalnie bardzo fajnie. Później jeszcze robiłam u niego ubytek i no bardzo jestem zadowolona. Jeśli chodzi o ceny takich usług dentystycznych w Bułgarii, no to wiem, że są też różne te ceny. Ja akurat mam dentystę w innym mieście wojewódzkim niż moje haskowskie województwo i to jest stąd około 70 km, więc jak podliczę koszty tego paliwa, te 70 km i dodam koszt wizyty, to wychodzi mi taka jakby wizyta w Polsce. Czyli jak na przykład w Polsce płaciłam przykładowo 300 zł za wypełnienie ubytku z znieczuleniem, to tutaj na przykład zapłaciłam chyba 240 zł, czy tam 260, ale te 40 tam policzyłam na paliwo, mniej więcej tak. Czyli same usługi na przykład mam wrażenie, że są trochę tańsze, jeśli chodzi o dentystyczne niż w Polsce. Słyszałam nawet, że aparaty na zęby są dużo tańsze tutaj, jeśli dobrze pamiętam, ale wiadomo, zależy to też od miejscowości. Jeśli weźmiemy pod uwagę małe miejscowości lub małe miasta wojewódzkie tych biedniejszych województw, na przykład południowo-wschodnią Bułgarię, no to wiadomo, że te ceny będą niższe niż w jakiejś Sofii, w Warnie czy w Płowdziw, które są dużymi miastami. Płowdziw tu chyba jest jeszcze w miarę przystępne w stosunku do tych innych dużych miast, bo jednak jest na tej południowo-wschodniej Bułgarii i gdzieś tam jest tutaj ten region ogólnie taki raczej skromniejszy. Ale nie mówię, no na północy myślę, w jakichś miasteczkach też mogą być ceny przystępne. Potem drugim moim specjalistą, którym byłam, był ginekolog. Potrzebowałam zrobić jak co roku badania takie profilaktyczne i akurat nie byłam wtedy w Polsce, czy jak byłam w Polsce, to nie miałam czasu, więc poszłam później po prostu tutaj. I wtedy nie pamiętam, ile płaciłam, bo to było jeszcze na lewy, ale moja mama mówiła mi, że było to tańsze niż prywatny ginekolog w Polsce. Nie pamiętam, ile kosztował. Nie wiem teraz, jak będzie z euro. Więc jak będę u ginekologa znowu za kilka miesięcy, to Wam zrobię aktualizację, ile w euro kosztuje taki ginekolog. Tu byłam w mieście wojewódzkim moim, czyli w Haskowo. Pani była bardzo miła. Generalnie wyglądała dokładnie wizyta tak, jak w Polsce wyglądała. Wszystko tak samo było zrobione, no więc jakby nie ma się do czego przyczepić absolutnie. Już umiałam wtedy bułgarski, więc spokojnie dogadałam się z panią po bułgarsku. No i było git. Jak na ginekologa może być git, no to było git. A trzecim moim wydarzeniem, no to było pójście do gastroenterologa i to była pierwsza osoba, którą nie miałam z polecenia, bo ten ginekolog też był z polecenia. Gastroenterolog to była pierwsza osoba, którą znalazłam na portalu Superdoc. I teraz dochodzimy do kwestii, jak znaleźć lekarza. Więc wchodzimy na stronę superdoc.pg, no i mamy tutaj po bułgarsku stronę. Możemy zrobić taki myk, że tą stronę sobie przetłumaczymy. Tłumacz na przykład na polski. No i mamy tutaj wtedy po polsku. No na przykład sobie załóżmy, że szukamy ginekologa. Akurat po bułgarsku to jest położnik ginekolog. Załóżmy, że ktoś mieszka na przykład w Burgas i szukamy. I mamy, proszę bardzo, mnóstwo jakichś różnych lekarzy. Mamy też ich ocenki, czyli ocenki po bułgarsku, czyli po polsku opinie. No i oczywiście możemy sobie takie opinie przeczytać. Załóżmy, że nie wiem, no tą panią w okularach ma opinię ze 5 gwiazdek i tutaj są ocenki. Niestety tu już tego nie tłumaczy, ale możemy sobie to wrzucać na przykład w tłumacza Google po prostu i w ten sposób sobie znaleźć dowolnego lekarza. I tak, możemy oczywiście się umówić, czyli klikamy to zielone zapas i czas. I tutaj mamy kalendarz. I w tym kalendarzu,
Na przykład dzisiaj jest 8 lipiec, no to na 17 lipca możemy wybrać sobie 2 godziny, na wtorek na przykład 21 lipca, więc jak widzicie nie jest tutaj długo, nie czeka się długo. No i wiadomo, trzeba jakoś tam wybrać, jaki chcemy ten pregled, czyli tą wizytę, jaką. Ja załóżmy, że idę pierwszy raz, czyli pierwszy pregled i załóżmy, że go płacę sama, czyli płaczę, jestem nowa, a syn now klient, pacjent, jestem nowa. Idziemy dalej i tutaj się właśnie rejestrujemy. I teraz załóżmy, że szukamy gastroenterologa i załóżmy, że mieszkamy na przykład w Haskowo. Mamy tutaj 2 lekarzy. Ja akurat byłam u tego pana. I na przykład tutaj możemy wejść w niego i sobie też właśnie zarezerwować wizytę. Na przykład dzisiaj jest środa 13:17. Mogę jeszcze dzisiaj zapisać się na 15, 15:15, 15:45. Więc w mniejszych trochę miastach jest większa dostępność tych lekarzy i jeszcze szybszy jest termin, bo naprawdę możemy na przykład czasami za godzinę czy za 2 mieć lekarza. I teraz jak możemy sprawdzić ceny? Nie u każdego lekarza da się sprawdzić to przez stronę, ale przykładowo u tego pana da się. Jedziemy na dół strony. Tutaj mamy, gdzie możemy dostać przyjęcie. On akurat ma tutaj 3 gabinety, przy czym ten Haskowo nie ma jakby wolnych terminów, a nie jest w sobotę. W sobotę jest Haskowo. Ale załóż tak, w sobotę jest Haskowo i teraz jak pojedziemy poniżej tego terminarza, to mamy Bierz ceni, czyli zobacz ceny. I mamy pierwszy pregled plus echografsko isledowanie, czyli mamy taki pierwszy przegląd, czyli konsultacja, plus echografsko to jest echograf, czyli to jest USG, i isledowanie to badanie. I kosztuje 30 euro. Proszę bardzo, tutaj mamy też cenę. Nie u każdego lekarza na super długo możemy sprawdzić cenę, ale kiedy sprawdzimy cenę u jednego lekarza z danego miasta, to jest duże prawdopodobieństwo, że drugi lekarz będzie miał tą samą cenę w danym mieście. Ja tak właśnie zrobiłam i ja u tego drugiego pana z Haskowo zapłaciłam właśnie 30 euro, jak byłam u gastroenterologa, sugerując się ceną tego innego pana, ale z tego samego miasta. Konkretnie ten gastroenterolog tutaj kosztuje w Haskowo 30 euro, a w Sofii kosztuje ten sam około 50 euro. Więc mamy 20 euro różnicy między Sofią a mniejszym miastem wojewódzkim. No ale wiadomo, Sofia jest najdroższym miastem Bułgarii, najprawdopodobniej, tak mi się wydaje. Z obserwacji na pewno, więc no, ciężko też, żeby tam były tańsze usługi. Jeśli chodzi jeszcze o koszty, to taka jeszcze dygresja, jeśli chodzi o koszty, jest tak naprawdę kilka opcji finansowania tego. Można zapłacić za takiego lekarza z własnej kieszeni. Można też zrobić coś takiego, niektórzy ubezpieczyciele tak mają, że na przykład bierzemy fakturę i ubezpieczyciel zwraca nam koszty, jak ktoś ma na przykład jakieś ubezpieczenie turystyczne czy jakieś prywatne, ale tutaj nie u każdego lekarza da się tak zrobić, nie każdy taką fakturę wystawi. No i trzecia opcja to jest zdrowna kasa. Ja osobiście nie mam tutaj prawa do ubezpieczenia w Bułgarii na zdrowną kasę, czyli na odpowiednik polskiego NFZ-u, ponieważ mamy działalność w Polsce i w Polsce jest to ubezpieczona, ale jest taka możliwość, mieć takie ubezpieczenie tutaj i wtedy na przykład do takiego dentysty są dopłaty do zębów, niektóre właśnie wizyty u specjalisty są za darmo, ma się wiadomo też lekarza rodzinnego. Mimo wszystko są pewne usługi, za które trzeba zapłacić, które nie są refundowane, no ale niektóre są refundowane. Taka moja obserwacja jest dosyć ważna, że w Polsce mam wrażenie, te usługi są droższe, prywatne, niż tutaj. Tutaj wydaje się, że są dużo tańsze niż w Polsce i dlatego ja też postanowiłam, że nie będę ubezpieczona w Bułgarii, tylko będę ubezpieczona w Polsce, bo jak jestem w Polsce kilka razy w roku, no tam sobie robię różne badania, różne też takie usługi medyczne, korzystam z tego NFZ-u, a tutaj, gdy coś potrzebuję nagle, czy prywatnie coś jakiegoś tam pilnego, no to wtedy mogę sobie tutaj to zapłacić i nie rujnuje to mojego budżetu. Oczywiście zapraszam Was też na odcinki inne z mojej serii Polka w Bułgarii. Chciałabym, żeby ta seria się rozwijała, no ale wiadomo, że żeby się cokolwiek rozwijało, no to potrzeba oglądających, więc jeśli podobała się ta seria, no to będę bardzo wdzięczna za jakieś opinie w komentarzach, żebym też wiedziała, co Wam się podoba w tej serii, co nie. Jeśli są jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła w tej serii, no to jak najbardziej też takie propozycje tematów chętnie przeczytam, także zachęcam do zostawienia komentarzy właśnie na tych filmach z serii Polka w Bułgarii, żebym też wiedziała, może w tym kierunku fajnie byłoby to rozwijać. Także dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach serii Polka w Bułgarii.
Ciao!